Witajcie na kanale EV-Repair. W dzisiejszym odcinku, jako jedni z pierwszych, będziemy mieli okazję położyć nasze łapki na Tesli Model Y Standard, też w ruchu miejskim, także oglądajcie. Pierwszy raz mieliśmy okazję położyć nasze ręce, czy tam dotknąć tego samochodu Tesla Model Y Standard na targach, to były chyba Warsaw Motor Show czy E-Mobility Show, przepraszam, nie pamiętam. To były ostatnie targi, jakie odbywaliśmy w zeszłym roku i tam wystawiała się też Tesla i pokazywała właśnie Tesla Model Y Standard. Nagraliśmy też taki materiał, oczywiście będzie na dole też link. To był taki pierwszy rzut oka, gdzie mieliśmy okazję zobaczyć wszystkie różnice pomiędzy Tesla Model Y Standard, albo większość tych, które udało nam się zauważyć, pomiędzy Tesla Model Y Standard, a taką Teslą, jak teraz w niej siedzimy, czyli Tesla Model Y Premium, aka Juniper. Patrycja. Ja jestem ciekawa o komfort jazdy, bo to jest chyba taka najważniejsza rzecz. Wiesz, wyposażenie samochodu, no, na przykład ten ekran z tyłu, no to nie jest coś, co jest mi potrzebne, tak? Wręcz uważam, że jest to zbędna rzecz, bo dzieciaki z tyłu się rozpraszają za bardzo. Natomiast jestem ciekawa komfortu jazdy, czyli zawieszenia. Czy ono będzie znacznie się różniło od standardowej Tesli? I tak naprawdę chyba jeszcze takiego przyspieszenia. Czy wiesz, czy nie będzie ten samochód mułowaty, bo nawet porównując tą Teslę do tej naszej, w cudzysłowie, starej, tak? To ja mam wrażenie, że ona nie ma aż takiego, nie jest tak zrywna jak tamta stara. No to jestem ciekawa, jak to będzie z tym To samochodem. jest dyskusja, której nigdy nie dokończyliśmy. Ja nie jestem tego zdania. Wydaje mi się, że te samochody są bardzo podobne i nie ma różnicy, jeżeli chodzi o przyspieszenie. Ja czuję różnicę. Jest różnica w odczuciach związanych z przyspieszeniem, jest różnica w odczuciach związanych z trzymaniem się drogi, ale to wynika po prostu z różnych typów zawieszenia, troszeczkę różniącej się masy, aerodynamiki. Nie wydaje mi się, że to było związane akurat z tym, o czym ty myślisz, ale okej, jakby subiektywne wrażenia też mają znaczenie. Ja tylko zauważam, że jest różnica między tymi dwoma samochodami, więc jestem ciekawa, jak będzie w tej wersji tańszej. No na pewno będzie gorzej, bo tutaj mamy dwusilnikową wersję, a wersja tańsza występuje tylko w wersji jednosilnikowej. Więc tutaj takiego porównania nie możemy robić. Chyba jeżeli chodzi o przyspieszenie, no to moglibyśmy ten samochód porównać, zobaczymy zresztą, ale moglibyśmy go porównać tylko i wyłącznie z naszej perspektywy do tego Y, którym jeździliśmy w Stanach, który był też tylnonapędowy. Lub do tej trójki, którą mamy z projektu Fenix, która też jest tylnonapędowa. Akurat przy trójce nie odczuwa się tam jakiś... No nie, oprócz tego, że rzeczywiście w zimie trochę, no powiedzmy, jest mniej stabilny ten samochód, to poza tym jest wszystko w porządku. Słuchajcie, nie będziemy przedłużać, idziemy do salonu Tesli i zobaczymy, czy nam w ogóle ten samochód dadzą, bo wczoraj tak trochę rzutem na taśmę o to poprosiłem, także zobaczymy, czy się uda. Słuchajcie, więc dziś testujemy na trasie, na drodze, może na trasie to mocne słowo, Tesla Model Y Standard, która wzbudza trochę emocji, różnych emocji. Zobaczymy, czy mam kartę odpowiednią. Tak, właśnie sobie zamknąłem samochód. Jestem inteligentny. Okej, to jedziemy. Wsiedliśmy właśnie do Tesla Model Y Standard. Ja ruszam, żeby nie przedłużać. Tutaj większość tych rzeczy na samym początku jest podobna do Junipera. W sensie kierownica wygląda jak w Juniperze. Oczywiście jest manualnie ustawiana, tak? Dobrze pamiętam? Tak, pamiętam dobrze z naszego testu. Przód, tył, góra, dół i blokada fizyczna. Ja trochę sobie niżej ją spuszczę. O, dobra. Ustawanie fotela z ekranu na początku wydawało mi się kontrowersyjne, ale Patrycja ma inne zdanie, także Patrycja, powiedz, co myślisz, a ja powiem. Wiesz co, ja uważam, że to jest rzecz, którą robisz raz. Nie ustawiasz fotela sobie za każdym razem. Ustawiasz raz, więc może być sterowane z ekranu. O wiele bardziej wkurza mnie sterowanie przód-tył, czyli trybem jazdy z ekranu, bo to jest coś, co używasz często i to mnie bardziej wkurza, wolałabym to jednak mieć w manetce. Natomiast ustawienie fotela, przyznam szczerze, że długo strasznie szukałam, gdzie to się ustawia, tak, bo ten tutaj ta no ja wiedziałem, dlatego ikonka jest taka niejednoznaczna. Ja myślałam, że znaczy nie, ikonka jest jednoznaczna, tylko trzeba wiedzieć, gdzie ona jest. Ona normalnie po prostu by się jej tutaj nie spodziewała. Ja bym tak to określił bardziej, bo ja miałem dokładnie to samo co ty, ale sama ikonka, jak widzisz, to ona jest jednoznaczna, my później nagramy dla was. No dobrze, to ja mam inne odczucie. Może to jest to, że nie wypiłam dzisiaj kawy i jestem jeszcze jakaś taka nie tego. Proszę bardzo, masz tu nierozbudzona. Kawa od Tesli, proszę bardzo. Natomiast jeśli Dobra, chodzi o wygląd, no to jest różnica w materiale, z którego są siedzenia zrobione, tak? Bo one są materiałowe, a nie
takie tak, tekstylne. Ale fajny taki materiał. Nie jest to chamski welur, jest to płótno, takie mocniejsze płótno. Taki styl IKEA, krzesło IKEA, No, fotel biurowy, o, krzesło biurowe. Mi się nie podoba tak samo, jak nie podoba mi się to. No ale tutaj to wszystko jest jak w Juniperze. No wiem, To wszystko jest nie bardzo podoba mi podobne się. jak w Juniperze. Zawieszenie jest już na pierwszy rzut oka, przepraszam, na pierwszy rzut oka, w pierwszych odczuciach jest bardziej podobne do tego zawieszenia w starszej Tesli Model Y. Słychać je. Słychać. No ale tutaj mamy też pojedyncze szyby, to Ci przypominam. Nie wiem jak Tobie, ale mi się podoba to, że nie ma tej konsoli, która blokuje mi nogi. Ja teraz mogę sobie tak rozłożyście siedzieć, jest mi dużo wygodniej niż w tej Tesli Premium. Także tutaj standard jest dla mnie akurat bardziej premium. Dodatkowo pierwsza rzecz, którą zrobiłem, to sobie po prostu z radością rzuciłem wszystkie graty do tego korytka. Tak jak to robiłem w naszej pierwszej Tesli i później w czerwonej Kelly. Bardzo mi się to podoba. Jest to miejsce, gdzie można sobie rzucić torebkę, a nie na fotelu, bo zawieszenie... czasami... Sorry. No zawieszenie mi po prostu teraz mózgotrzepa mi zapewniło. Jest to bardzo fajne miejsce, bo można tu sobie rzucić torebkę, można tu sobie rzucić graty, tak jak Ty to zrobiłeś. Także to akurat bardzo mi się podoba. Jest na plus. Zobaczmy, czy mamy autopilota. No mamy. Dobrze. Autopilota nie będziemy dla Was testować, bo te autopilota Tesla testowaliśmy dziesiątki razy, więc nie będziemy na to marnować czasu. Myślę, że najważniejszy test chyba tutaj to będzie test zawieszenia i przyspieszenia od 0 do setki. Także musimy wyjechać na ekspresówkę. No, póki co nie wydaje się być mułowaty. Nie, jest naprawdę fajnym samochodem. Znaczy do ruchu miejskiego na pewno jest bardzo dobrym autem. Spodziewałem się po prostu jakichś dużych różnic w stosunku porównaniu do Junipera. Te różnice nie są gigantyczne. A szczerze mówiąc, teraz jak patrzę, znowu z mojej perspektywy patrzenia na motoryzację, na jej rozwój i na to, jak powinno to wszystko wyglądać, to ustawianie foteli z ekranu zaczyna mi się nawet podobać. Zaczyna mi się podobać. Szczególnie, że w Tesli faktycznie jest tak, że sobie predefiniujemy i później to tylko wsiadamy z telefonem i de facto nasz profil się uruchamia. Jak wsiadają dwie osoby, tutaj trzeba jakąś priorytetyzację mieć. Natomiast jak wsiadam ze swoim telefonem, to ustawia się mój profil i tak naprawdę to działa od razu. Więc może faktycznie te guziki to tutaj coś tam zaoszczędzono, a przy okazji jest to jakaś przyszłość, czyli zdefiniowanie wszystkiego w ekranie i w aplikacji. Przyznam szczerze, ja się spodziewałam, że to jest ręczne sterowanie fotelem. I szukałam tutaj, wiesz, tego do przesuwania foteli i tej wajchy. To mi się podoba, regulacja no tak, i to jest rzeczywista oszczędność, no bo mamy tam zlikwidowane 3 manipulatory, bo tam był przód, tył, góra, dół i ten lędźwiowy. Przynajmniej tak jest w Y na pewno, nie wiem jak w trójkach, bo nie pamiętam. To tutaj mamy te 3 zlikwidowane. Ja nie wiem, czy lędźwiowo, a właśnie, czy jest regulacja lędźwiowa? Jest, zobacz. Jest. No jest. Elegancko. W granicach oczywiście przepisów dozwolonych sobie tutaj trochę przyspieszam. No nie jest to 4-napędówka, ale... Ale ja głową uderzam o zagłówek cały czas. No tak, tak. Fajnie byłoby kiedyś w trasę pojechać takim samochodem, zobaczyć, nie? A jaki ma zasięg w ogóle? Tutaj 251 przy 50 paru procentach, no to pewnie będzie pokazywał około 500, tak jak standardowy Y. Z baterią 60 kWh. No pewnie zrobi z 300, jak dobrze pójdzie. To możemy sobie łatwo obliczyć. Od ostatniego ładowania mamy, zaraz zobaczmy sobie podróże. Teraz to on jeździ na krótkie trasy, to wiesz. No tak. No ale zobacz, tu my jedziemy teraz trochę wolniej, jest 20 kWh. Ale tylu napędówki ogólnie zużywają mniej. Myślę, że na trasie to on by tam nam zużywał w okolicach 18-17 kWh. Więc na trasie byłby w stanie 300 km zrobić. Powiem szczerze, to jeszcze takie dodatkowe spostrzeżenie teraz w tej chwili, że mi się jeździ dobrze tym samochodem. Jeździ mi się naprawdę dobrze. Bo ja byłem... Nie wiem, czy pamiętacie ten mój wcześniejszy test, ale ja miałem takie mieszane uczucia co do tego ruchu Tesli związanego z Teslą Model Y Standard. Ale teraz jak jadę tym samochodem, to widzę, że to jest dobre auto. W sensie, jeżeli rzeczywiście ta różnica w cenie będzie się pogłębiać pomiędzy tym samochodem a wersją premium w cudzysłowie, to wydaje mi się, że ten samochód może być świetnym wyborem, szczególnie dla tych, którzy jeżdżą
głównie po mieście i w krótkie trasy. I myślę, że ja na przykład jestem taką osobą, bo ja w trasę nie jeżdżę jakoś szczególnie dużo. Moje takie średnioroczne przebiegi samochodem maksymalnie sięgają do 15 000 kilometrów. Chyba 20 raz tam zrobiłem jedną z Tesl, ale to dlatego, że byliśmy chyba 2 razy w Hiszpanii. To tak mi się przytrafiło i to każdorazowy wyjazd to było tam 6000 kilometrów. Natomiast tak na jazdę po mieście to super. Trochę bardziej słychać to, co się dzieje na zewnątrz, ale nie aż tak bardzo. Ja pamiętam Red Kelly, w ogóle te TS-ki miały czasami problem jak to nazwać, to nie jest kompletacja, to się nazywa z pasami, ze spasowaniem. Ostatecznie jakieś kawałki kabli żeśmy wkładali tam w uszczelkę, żeby to się lepiej trzymało. Strasznie świszczało tutaj, nie? No, także Tesla z naszej perspektywy, jako że my jeździmy tymi Teslami prawie że od pierwszych jej modeli, wyjąwszy Roadstera, to Tesla zrobiła gigantyczny progres w jakości wykonania samochodów. Gigantyczny. A to jest auto budżetowe, to nie jest Tesla Model S. No jak przyspieszenie? Chyba wydaje mi się, że jednak jest trochę wolniejszy od 0 do setki. No nie może być szybszy, szczególnie, że jest jednosilnikowy. Wydaje mi się, że też jest delikatnie wolniejszy od trójki, no ale to też jest zdefiniowane tym, że trójka jednak jest lżejsza. Trójki te wcześniejsze, w ogóle ta, którą my mamy, trójka Standard Range, chyba jeszcze nie, Standard Range Plus, ona miała baterię raz, że NMC, dwa, że silnik od Tesla Model 3 Performance i nawet to jak Petrolhead testował naszą trójkę versus swoją trójkę z baterią LFP, to też były różnice w przyspieszeniu, więc nasza trójka jest trochę żwawsza. I tyle. Natomiast jeżeli porównujemy ją do tego Y, którym jeździliśmy w Stanach, no to ja nie widzę różnicy. Jest bardzo podobnie. A z drugiej strony wciąż jest to całkiem niezłe przyspieszenie, umówmy się. Tak. Dla wielu samochodów spalinowych, nawet z takiej nieco wyższej półki, jest to wciąż nieosiągalne. Teraz trochę sobie rozpędzimy go do tej, powiedzmy, prędkości, która jest dozwolona tutaj, czyli do tych 120 i zobaczymy sobie jak hałas. No trochę głośniej. No jest, tak, jest słychać szum taki. Fajnie się trzyma drogi, jest taki, na przykład, co mi się w tym samochodzie podoba i moim zdaniem działa bardzo na jego korzyść, to jest to, że on naprawdę lepiej, odnoszę wrażenie, tańcuje na drodze, w sensie nie tańcuje właśnie, niż Tesla Model Y Standard, ta wcześniejsza. Ta wcześniejsza Tesla Model Y Standard, którą jechaliśmy w Stanach, ona miała tendencję do takiego, jakby to nazwać, do takiego gibania się, wiesz o co mi chodzi? A ta jest taka solidna, tak trochę bardziej jak Juniper. Jak usiądę za kierownicą, to może będę... No to jest moje wrażenie, że ona taka jest, kurczę, bardziej przyspawana do podłożek, że gdzieś tutaj ktoś coś bardziej rozsądnie zestroił. Mówię, to jest tylko wrażenie, może to jest po prostu jakieś złudzenie, sprawa związana z nastawieniem obecnym, natomiast no, samochód prowadzi mi się bardzo fajnie. No i co? Testujemy przyspieszenie znowu. Nie, no jest cool. I hamulce są też cool. I nawet się nie ślizga często. Tam czasami próbuję, wiecie, tak trochę depnąć i ten samochód fajnie kontroluje to wszystko. To nie jest tak, że on się daje tutaj ponieść. Nagrywamy test zawieszenia na takiej nierównej drodze. Tutaj mamy mocne wyboje. Przyjemnie wybiera. Muszę powiedzieć, że wow. Spodziewałem się czegoś dużo gorszego. Patrycja. Tak. Ja tutaj nawet za bardzo nie latałam. No, ekran ci latał. No. Ale ty faktycznie. Słuchaj, Patrycja, to co? Zamieniamy się i wracamy do Tesli. Cały czas jedziemy takim terenem lekko wyboistym, dodatkowo oblodzonym. Tak jak ja wcześniej jechałem, to zauważyłem, nie wiem czy ty to potwierdzasz, że ten samochód naprawdę fajnie się trzyma. Mimo że tu mamy totalnie oblodzoną drogę, zobacz, to jest po prostu sam lód. Jest -3, także tutaj raczej nie ma mowy o żadnej odwilży. Fajnie, wygodnie. Wcale tak nie, to zawieszenie nie daje popalić. Może to jest zawieszenie z Junipera po prostu. Ciekawe. No, teraz widziałeś? Zobacz No jeszcze teraz raz. tak.
No, rusz. No trochę tak, no ale umówmy się. Tylnonapędowy samochód i totalne oblodzenie. Mimo wszystko ruszył z miejsca. Są samochody, które by tu nie ruszyły przy takim depnięciu. Także to świadczy o tym, że tutaj te systemy są dobrze zorganizowane i są w ogóle dobrej jakości. No teraz to mamy też przy okazji test zawieszenia. No i fajnie, wygodnie. Tak, muszę powiedzieć, że jest... No teraz trochę tak telepie. No trzeba byłoby porównać do Unipera. Masz tu dziurę? No spoko jest. Hamulce są bardzo sprawne. Nie wiem, czy zauważyłeś, że hamulce są bardzo sprawne. Tesla miały wcześniej tendencję do takiego hamowania wydłużonego trochę, a szczególnie te S-ki wcześniejsze. A tutaj te hamulce są takie, no zbierają się natychmiast. W sensie delikatne wciśnięcie, ale z tego co zrozumiałem, patrząc na najnowsze manuale, tutaj nie ma już iBoostera. Tutaj nie ma fizycznego połączenia pomiędzy pedałem hamulca a systemem hamowania, że to wszystko się odbywa już elektronicznie. Czyli sygnał z hamulca jest przekazywany elektronicznie do pompy ABS, czy do pompy hamulcowej i to wszystko działa już samo. Czyli nie ma fizycznego, nasz nacisk na hamulec nie wywołuje sprężenia płynu hamulcowego. To też taka ciekawostka, o której może nikt nie wiedział. Ja też nie wiedziałem, dopiero się dowiedziałem później. Asceza, nie? Spora asceza, nawet taka już, wow, mi się to bardzo podoba. Czy ja wiem, czy taka spora? No taka jeszcze bardziej, znaczy inaczej, większa asceza niż w Uniperze nawet. Ale ja po prostu lubię coś takiego. Ja osobiście to lubię, żebyście też dobrze zrozumieli. To nie jest tak, że ja promuję. Jeżeli ktoś z Was uważa, że to jest słabe, to po prostu to jest Wasze zdanie na temat tego, jak jest Tesla zbudowana i nikt nie każe Wam uwielbiać tego, jak to jest zrobione. Mi się to bardzo podoba, a dodatkowo jestem cholernie pozytywnie nastawiony do braku konsoli. Podoba mi się po prostu takie rozwiązanie. Myślę, że w premium też tak mogłoby być i nikt by się chyba nie obraził. Przynajmniej ja bym się na pewno nie obraził. Nie chcę, żebyście mnie zlinczowali, ale moje zdanie w tej chwili zaczyna być powoli takie, że ten samochód jest jednak lepszy niż Tesla Model Y Standard Range starszej wersji. Ja bym nawet zaryzykowała stwierdzenie, że jest lepsza niż ten Uniper, którym jeździsz. No już teraz to przesadziłeś troszeczkę. No jednak Ambilight. Aj, ten Ambilight. Nie, Ambilight, powiem Wam, Ambilight nie jest dla mnie ważny. Ja zresztą to mówiłem już i na teście i później jak robiłem jakiś tam test bardziej długodystansowy Unipera, Ambilight nie jest dla mnie niczym szczególnie ważnym. Natomiast brak konsoli jest zdecydowanie dla mnie ważny. I dla Tesli okazało się też. Jest to widocznie jakaś oszczędność. Wiesz co, zastanawiam się nawet, czy te fotele są takim minusem, bo jak dla osoby, która wiecznie zapomina sobie podgrzać samochód, to tu jak wsiadasz, to jednak no, te fotele to jest strzał w dziesiątkę materiałowe. Pytanie, jak one będą się brudzić, jak będą wyglądały po latach, tak, aczkolwiek tak. Z moich doświadczeń wynika, że to płótno akurat jest dosyć wytrzymałym materiałem. A faktycznie jest tak, i tutaj się zgadzam z Patrycją w 100%, że ten jakby materiałowe siedzenia mają przewagę i w zimie, i w lecie. Co prawda ten samochód nie ma wentylacji i to jest jakby jego minus, natomiast te fotele w momencie, kiedy nie korzystamy, gdybyśmy mieli to porównywać do starego Y, to takie fotele są lepsze, po prostu. I to był problem zawsze w pierwszych trójkach i w Y, że te fotele były ceratowe i pamiętasz, jak jeździliśmy do Hiszpanii, to po prostu mieliśmy całe mokre plecy. Zobaczymy, jaka będzie ostateczna cena. Myślę, że jak trochę rynek siądzie, to Tesla też zmieni cenę bardziej. Myślę, że taka realna cena za ten samochód, którą ja bym na przykład chciał dać, to będzie gdzieś tak między 150 a 160 tysięcy. I wtedy różnica pomiędzy tą wersją a wersją premium jest już wtedy tak duża, że to się zaczyna naprawdę bardzo mocno kalkulować. I to bardzo mocno uzasadnia też te różnice takie, powiedzmy, w cudzysłowie negatywne, tak? Czyli brak Ambilightu, brak jakichś tam paru drobiazgów. A tak to samochód mi się po prostu podoba. A jeszcze jak będzie można sobie to wykupić w full self-driving, to będzie prawie jak Cybercab normalnie. Przechodzimy do testu wnętrza i pierwsza rzecz, która się rzuca w oczy, to brak regulacji fotela tutaj, takiej manualnej. Natomiast znajduje się ona na ekranie i to jest fajna rzecz. Zobaczcie, tutaj można sterować fotelem z ekranu. Także to ja uważam, że to jest na plus, duży plus. W przeciwieństwie do biegów, które są tutaj, które się używa często.
To akurat uważam, że sterowanie fotela z ekranu jest dobrą rzeczą. To, co już wiele razy Bartek powtarzał, to, że tutaj jest brak tej takiej środkowej konsoli i to jest też uważam, że fajna rzecz, bo można tu sobie rzucić torebkę i nie będzie nam nic pikało podczas jazdy, że torebka leży na przykład na fotelu obok, zwłaszcza jak ktoś ma cięższą torebkę. Tutaj mamy stanowisko na telefony, oczywiście z ładowarkami indukcyjnymi, uchwyt na kubki i schowek, jakby ktoś jednak potrzebował na jakieś duperele. Siedzenia, tak jak już wcześniej Wam pokazywałam, są materiałowe. No, są plusy i minusy, tak? Akurat z wyglądu nie wygląda to jakoś super, ale jak ktoś zapomina podgrzewać sobie samochód wcześniej, zimą, to akurat to jest na plus, bo te siedzenia się tak nie wychładzają. Kierownica z kształtu wydaje mi się trochę inna. Tutaj mamy, jak w nowym Y, sterowanie. Ale jest kierunkowskaz. A z tyłu fotele nie mają żadnych schowków, nic. Żadnych tutaj miejsc na duperele. Tutaj nie ma ekranu i powiem Wam, że tutaj też jest taka przestrzeń, gdzie można sobie spokojnie coś rzucić. Albo jeżeli jedziecie w piątkę, no to tutaj osoba na środku ma miejsce na nogi. Są ładowareczki. No i ręczne sterowanie nawiewem. Siedzenia z tyłu też materiałowe, z wyjątkiem tego środkowego, gdzie tu jest ta skóra, tak? O, proszę bardzo. Uchwyt na kubki jest, natomiast tylko w takim wariancie. To ciekawe jest, muszę przyznać. Jak ktoś lubi jeździć na narty, no to fajna opcja do przewozu nart. Proszę bardzo. Tak wygląda bagażnik. Jest schowek. Całkiem pojemny. Także tutaj, jeśli chodzi o bagażnik z tyłu, to nie ma dużej różnicy. I jeszcze Wam pokażę ekran. Standardowe sterowanie. Plus niestandardowe sterowanie fotelami. No, tutaj ciekawe. Nie wiem, czy widzicie. Nie widać ostatniej pozycji. Nie da się tego przesunąć. No, ciekawa sytuacja. Czas najwyższy, żeby chwilę porozmawiać o parametrach technicznych testowanego egzemplarza. Natomiast w tym wypadku oczywiście wszyscy znamy Tesla Model Y. Jeżeli chodzi o parametry zewnętrzne czy wewnętrzne, to różnice pomiędzy tą Teslą Model Y, czy wcześniejszą, czy Juniperem nie są jakoś szczególnie drastyczne, więc nie będę się na tym jakoś szczególnie koncentrował. Natomiast są pewne różnice, chociażby w zakresie dynamiki. Choć dodam jeszcze, że podczas naszego testu ciężko było tą różnicę wyczuć. Jest ona natomiast wyraźnie opisana w parametrach samochodu. I tutaj Tesla mówi, że ten samochód, mówię o wersji oczywiście basic, czy tam podstawowej, że ta Tesla rozpędza się w 7,2 sekundy do 100 km na godzinę. I tutaj pewnie też zobaczycie na teście, jak to wyszło, bo w sumie sam nie wiem, a dopiero Wiktoria nam to policzy. Dodatkowo oczywiście mamy troszeczkę uboższy system audio, mamy mniejsze koła. O dziwo mamy przedni ekran 16-calowy, bo przynajmniej mamy mieć 16-calowy ekran. Z tyłu oczywiście ekranu nie ma, co też ewidentnie jest wynikiem testu. I na tą chwilę wciąż mamy faktycznie szklany dach, tylko po prostu zasłonięty pod sufitką. Co przypominam jeszcze raz, i było też to naszym wnioskiem podczas pierwszego oglądania tego samochodu, w niektórych sytuacjach może być pozytywne. Dodatkową ważną różnicą, której nie należy pominąć, jest różnica cenowa. Czyli w przypadku takiej wersji podstawowej z napędem na tylne koła, czyli nazwałbym ją odpowiednikiem wersji SR+, mamy cenę 185 000 bez 10 zł. Jest to bardzo niska cena i powoduje, że ten samochód
staje się istotną konkurencją dla tych wszystkich samochodów, które testowaliśmy do niedawna, czyli na przykład Omoda lub elektryczne MG i wiele innych podobnych chińskich samochodów, które nie mają szczególnie wysokiego przyspieszenia, nie mają szczególnie atrakcyjnych parametrów, natomiast mają nieco niższą cenę, albo miały dotychczas nieco niższą cenę od Tesli. No to tutaj teraz mamy taki właśnie model. Dodatkowo Tesla wprowadziła taki sam model long range z napędem na tylne koła, który z kolei daje nam niesamowicie zwiększony zasięg i WLTP to jest 657 km. WLTP jest to parametr w idealnych warunkach, z jakąś tam stałą prędkością, więc oczywiście jest on w warunkach codziennych nieosiągalny, natomiast pewien wyznacznik nam to daje, bo teraz może powiem po kolei, że ta wersja Basic, którą testowaliśmy, daje nam 534 km, czyli odpowiednik naszego SR Plus niedawnego. Ta wersja Long Range napędem na tylne koła daje nam 657, a następna wersja Premium, w cudzysłowie oczywiście, z napędem na tylne koła daje nam 622 km. Więc mamy samochód z największym możliwym zasięgiem w Tesli. Dodatkowo, podsumowując jakby ten samochód, chciałem powiedzieć, że jest on naprawdę wygodny i zaskakująco wręcz wygodny, mimo iż w porównaniu tych modeli wychodzi, że modele standard mają zawieszenie bez tłumienia drgań, a modele Premium i Performance mają tłumienie drgań, a nawet pewną adaptację do warunków, to powiem Wam zupełnie szczerze, że podczas testu nie było aż tego bardzo tak czuć i dodatkowo pojedyncze szyby nie dawały aż takiego odczucia tego dźwięku z zewnątrz. Oczywiście różnica jest ona zauważalna, ale nie jest to aż tak strasznie odczuwalne. Więc daję jednak mimo wszystko sporą łapkę w górę temu modelowi, bo on mnie pozytywnie zaskoczył, bo ja miałem po prostu zupełnie inne mniemanie na temat jego po pierwszym kontakcie. Tutaj widzę, że wcale nie jest tak źle i może być to bardzo ciekawa alternatywa, w szczególności dla tych takich właśnie odpowiedników chińskich, które są technologicznie bardzo podobne, a jednak mimo wszystko nie wprowadzają nas w świat elektromobilności tak, jak potrafi to robić Tesla i tak, jak to robi dla nas od wielu, wielu lat. Słuchajcie, dziękuję Wam za oglądanie. Liczę, że test Wam się podobał. Będziemy testów robić więcej oczywiście. I pamiętajcie o subskrypcji, bo Wasze subskrypcje motywują nas do jeszcze cięższej pracy. Trzymajcie się, cześć!